Jesteście ciekawi, co można zobaczyć w Bielsku-Białej? Zapraszam na przegląd moim zdaniem 12 najlepszych atrakcji. Gotowi? To zaczynamy. Rynek stanowił centrum dawnego Bielska jeszcze w średniowieczu. Otoczony jest zabytkowymi kamienicami, których fasady kryją w sobie ślady różnych epok, od gotyku po barok i klasycyzm. Centralnym punktem placu jest fontanna Neptuna. Powstała w XVIII wieku i przedstawia rzymskiego boga mórz, Neptuna, z trójzębem w dłoni. Katedra świętego Mikołaja pierwotnie była niewielką świątynią parafialną, której początki sięgają XV wieku. Kościół to prawdziwa mieszanka stylów architektonicznych, od gotyku po modernizm. Wieża katedry to jeden z charakterystycznych punktów panoramy miasta. Kościół Opatrzności Bożej został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku w stylu późnego baroku. Dwie wysokie wieże z zegarem z XIX wieku przykuwają uwagę. Ratusz w Bielsku-Białej to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków miasta, elegancki, monumentalny i pełen historii, która sięga XIX wieku. Ma styl neorenesansowy z elementami baroku. To jeden z najlepiej zachowanych ratuszy z epoki austro-węgierskiej w Polsce. Teatr Polski otwarto w 1890 roku jako Teatr Miejski w Bielsku. Jest elegancki i nawiązuje stylem do słynnych scen europejskich, szczególnie opery wiedeńskiej. Budynek Poczty Głównej powstał pod koniec XIX wieku, kiedy Bielsko i Biała były jeszcze oddzielnymi miastami w granicach monarchii austro-węgierskiej. Zamek pełnił nie tylko funkcję reprezentacyjną, ale przede wszystkim obronną. Już w XIV wieku stała tu warownia strzegąca szlaków handlowych i granicy między Królestwem Polskim a ziemiami czeskimi. Największy rozkwit zamku przypadł na czasy rodu Sułkowskich, którzy władali nim od XVIII wieku. To oni przekształcili surową twierdzę w elegancki pałac. Ulica 11 listopada to najważniejszy deptak Bielska-Białej, powstała w XVIII wieku jako fragment tzw. Traktu Środkowo-Galicyjskiego. Plac Wojska Polskiego dawniej był rynkowym sercem Białej. Zanim Bielsko i Biała zostały połączone w 1951 roku, każda z tych miejscowości miała własne centrum. Kamienica pod Żabami to przepiękny przykład secesyjnej architektury z początku XX wieku. Najbardziej rozpoznawalnym motywem kamienicy są dwie figury żab umieszczone nad portalem wejściowym. Kościół Świętego Stanisława to najstarszy zachowany murowany kościół w Bielsku-Białej, którego początki sięgają XII wieku. To historyczna perła gotyckiej architektury. Kościół Świętej Barbary to malownicza drewniana świątynia, która powstała w 1690 roku z drewna jodłowego i stanowi jeden z najcenniejszych przykładów tradycyjnego budownictwa sakralnego. Kościół otacza stary cmentarz pełen nagrobków i kamiennych krzyży.